i ruszamy skrywać Rosję z nieco innej perspektywy niżeli ta, którą mieliśmy do tej pory na odcinkach wcześniejszych. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku, w odcinku z miasta Tver. 200 km na północ od Moskwy, które niegdyś konkurowało właśnie z Moskwą o władzę nad całą Rosją. Katarzyna II nawet tutaj była. No i jest kierownik pierwszy w XXI wieku. Wita właśnie Was z tego miasta, z tej mieściny. Szanowni Państwo, ruszamy odkrywać miasto, ruszamy poznawać jego historię i ruszamy skrywać Rosję z nieco innej perspektywy niżeli ta, którą mieliśmy do tej pory na odcinkach wcześniejszych. Dlaczego tak mówię? Bo małe miasta, one kumulują taką nieco inną charakterystykę. Ludzie są tutaj inni. Życie płynie wolniej, a jak życie płynie wolniej, to można dostrzec wiele aspektów z przeszłości. Nie tylko tutaj mówię o architekturze, ale też o mentalności takiej. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że już jesteście, zatrzymajcie odcinek, zostawcie łapeczkę, komentarz napiszcie z dobrym słowem i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, jeśli Wam się ten odcinek będzie podobać. Patrzcie, jaka reklama tego, linii lotniczych. Pobieda będzie za Wami. Z nami, z Wami. Kurde, już się gubię. Przejść tutaj nie robią, to trzeba trochę prowizorki robić, afrykańskiej tak zwanej. Jesienią zwłaszcza ma się poczucie, jakby się czas zatrzymał. Bloki z wielkiej płyty. Może ktoś z Was jeszcze dziś mieszka w takim bloku. Wiecie co, ja sobie przejdę trochę tam dalej. Zobaczcie, dlaczego budowano tak na potęgę w latach 60., 70. i 80. właśnie bloki z wielkiej płyty. Każda płyta jest prefabrykantem. Co to oznacza? To oznacza, że ona została wcześniej wykonana, zalana, ta konstrukcja żelbetonowa w fabryce i przywieziona już tutaj na gotowe. Na zasadzie na gotowe, na złożenie. Po co budowano? Po to, żeby było jak najwięcej miejsc noclegowych, mieszkalnych, niezależnie od tego, czy to będzie ładne, czy to będzie brzydkie. Zobaczcie, tutaj ewidentnie widać, że wspólnota albo spółdzielnia nie chciałaby ocieplić bloku, to ktoś na własny koszt sobie pierdyknął ocieplenie, no i ma cieplej. Ale o co chodzi? Chodziło o to, żeby wpakować do jak najmniejszej przestrzeni jak najwięcej ludzi. No bo ludzie po II wojnie światowej, oczywiście jest zwyżka demograficzna, ludzie czują, że jest spokój, że można się rozmnażać, że jest ku temu sposobność, więc coraz więcej ludzi się rodziło, no i gdzieś trzeba było ich upchnąć. I bardzo często przydzielano, bo te mieszkania, to nie było tak, że te mieszkania można było tak od ręki kupić. Nie, te mieszkania były planowo przydzielane, moi drodzy. Planowo przydzielane. I żeby przydzielić, na przykład w Twojej rodzinie musiałeś spełniać jakieś tam kryteria na zasadzie, ileś dzieci musiałeś mieć. Oczywiście, rzecz jasna, musiałeś zajmować jakąś tam posadę. Dochody nie miały aż takiego znaczenia, bo te dochody w Sowieckim Sojuzie, one były bardzo mocno, powiedziałbym, takie wyrównane i tam nie było takich dużych przepaści między na przykład zwykłym pracownikiem a dyrektorem. Więc tutaj też się liczyły bardzo znajomości. Znajomości, zresztą jak wszędzie i dzisiaj w XXI wieku, moi drodzy, bez znajomości w niektórych kwestiach życia to możecie się pocałować w małego palca. Ty, szlajając się hipodrom. Kawkaskaja i europejskaja. Nie wiem, chyba kuchnia, ale to już mi przypomina, to chyba jest jakiś stadion, jakieś miejsce do, że tak powiem, dla koni. Nie wiem, pan mnie wpuścił, powiedział, że można wejść zobaczyć. No to idę zobaczyć, nie? Kurczę, zobaczcie na to. To jest w ogóle klasa. Rosyjska klasa na osiedlu. Siłownia na świeżym powietrzu.
Klasyk klasyków. I zobaczcie, na tyle ogromny szacunek, że to nie jest poniszczone. A obstawiam, że to może mieć już naprawdę solidny przebieg, że tak powiem. Twierskoj Spas. 40 kg po jednej i 40 po drugiej. 80 kg, ty więcej niż 80. Do wyciskania klateczka, proszę. Ale zarąbiście wygląda, co? To jest taki park. Tutaj 120 kg, to by mnie zadusiło. Zobaczcie, do podciągania, wszystko elegancko jest. Opony do rzucania też są. O co chodzi z tym hipodromem? A, to chyba chodzi o wyścigi. Słuchajcie, końskie wyścigi. Ja to nie jestem dobry w te tematy, ale chyba tak, no. O to w tym wszystkim chodzi. Tutaj. Ale trochę taki widać nieużytkowany. Powiem wam, że pogoda i ta sceneria tego miasta sprawia, że mam poczucie, jakby się tutaj świat zatrzymał. Ty, tak idę bocznymi uliczkami, tak żeby nie iść główną ulicą i żeby wam pokazać trochę tutaj życia. Życia tutaj, wiecie, że tak powiem, w mieście, nie? Bo te główne ulice, one mają to do siebie, że one są z reguły bardzo dobrze utrzymane. No bo one są pewnego rodzaju wizytówką. A nam pudru nie potrzeba. No zobaczcie tutaj. Jaka chacisza. Podejdę bliżej. Solianaja. Jakie okiennice piękne. Ale piękna, zadbana. No widać, wiecie. O, tutaj łada elegancka stoi, napęd 4x4. Można jechać na grzyby, kierowniku. Nissan, Ford, BMK i Renault. Lepszego i jeszcze Hyundai. Lepszego przekroju to chyba się nie dało zrobić. Kolejna chacisza. Przecież ta chacisza ma... Nie wiem, czuję, że ze 100 to na bank. Zobaczcie tutaj jeszcze. Tu podejdziemy. To jest normalnie w centrum miasta. Tak się ostały te domki. A mam poczucie, jakbym teraz był, słuchajcie, na jakiejś naprawdę malutkiej wsi. Gdzieś w głębi Rosji. A jesteśmy przecież w mieście. A tutaj już bloki z wielkiej płyty. Ciekaw jestem, wiecie co, czy mają tutaj problem z wilgocią. Bo te bloki, zauważcie, one w Polsce, te bloki z wielkiej płyty, one z reguły są docieplane. Większość miast, wspólnot, spółdzielni decyduje się na docieplenie ze względu na oszczędności w perspektywie czasu. Tutaj nie widać tego. Koleżanki przysiadły sobie na ławeczce poplotkować trochę. A co, tam będzie na chacie siedziała sama? Wyszła sobie poplotkować i tyle. Obsmarować, że tak powiem, troszkę sąsiadów. Powiem wam, że fajnie jest przyjechać tutaj, pobyć, ale jak sobie myślę, że w dłuższej perspektywie miałbym tutaj być, to nie uśmiecha mi się to. Szaro, ponuro. No wiadomo, pogoda robi swoje. Jesień, zima robi swoje. Latem byłoby tutaj zupełnie inaczej. No ale czy chcemy, czy nie chcemy, w tej części Rosji zima i jesień trwają długo. Po prostu długo. Zobaczcie jeszcze te garaże takie przyosiedlowe. W większości miast w Polsce, no to z reguły, wiecie, burzą te garaże, stawiając nowe bloki z garażami podziemnymi. Wchodzimy na podwórze między blokami. Trzepaki, huśtawki, jakieś ogłoszenia, jakieś tam kwiatki. Coś tam jest. No jest taka enklawa. W takich enklawach najczęściej można dostać tak zwanego zęba. Albo stracić zęba.
Podchodzimy teraz na stację paliw tutaj w mieście, w Rosji i zobaczcie jaka jest cena. Cena nie odbiega kompletnie, jeżeli chodzi o wartość w przeliczeniu na złotówki od tej na Białorusi, którą mieliśmy okazję zobaczyć. 58,63 rubla rosyjskiego to będzie około 2,70 zł. No i 95 64,75, czyli to będzie w przeliczeniu na złotówki, szanowni państwo, około 3 zł. Powiedziałbym, że naprawdę bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę zarobki. Średnio można tak powiedzieć, tak założyć, że zarobki są bardzo podobne do tych polskich. Mówię tutaj o takich stanowiskach jak pani sprzedająca w sklepie bądź pan sprzedający, kierowca autobusu, mechanik, osoby sprzątające. Są bardzo podobne stawki, więc taka cena, spoko cena dla obywatela. Gorzej dla pensjonariuszy, którzy no, nie pracowali w jakiejś firmie, że tak powiem, 40 lat. Bo jak ktoś tutaj na przykład pracował, załóżmy 40 czy tam 40 parę, czy 50 lat w jakimś zawodzie, w jakiejś fabryce, albo był inżynierem, to tutaj naprawdę sobie później na starość dobrze żyją ci ludzie. I tutaj już kilkukrotnie się spotkałem z tym, że mówią, no mi niczego nie brakuje. Administracyjne tam w bloku rachunki są naprawdę niskie. Na moją pensję są niskie. Pensja to nic innego jak emerytura, nie? No więc jeżeli ktoś zadbał, no to ma tutaj całkiem przyzwoicie. Wiecie, to też trzeba zaznaczyć, że my tutaj zwiedzamy sobie to z punktu widzenia takiego turystycznego, bo tak na dobrą sprawę nie wchodzimy w żadne kwestie polityczne, tylko patrzymy na to, jak to życie się rozwija tutaj, jak ono funkcjonuje, jak ono się, wiecie, po prostu najzwyczajniej w świecie ma. W tych odcinkach nie odnoszę się do stricte polityki, tylko chcę wam pokazać, jak ta polityka wpływa efektywnie na tą rzeczywistość, która nas tutaj dzisiaj w tym odcinku otacza. Ty, ale takie otwarte śmietniki? Ma to sens? W sensie, moim zdaniem śmietniki powinny być zamknięte, bo wiecie, jakieś koty, zwierzęta przychodzą, łażą, powyciągają. Niedobrze to jak tako jest. Kiepy. No jak można tutaj kiepy zostawiać? Lipa totalna. Remont obuwia. Dorabianie kluczy. Taki dom handlowy. A tutaj taki wielki ciąg budynków mieszkalnych. Ty, a wiecie co mi przyszło teraz do głowy? Żeby was zapytać, za ile metrów chaty płacicie jaki czynsz? I napiszcie, z którego roku jeszcze jest budynek. I jak tych komentarzy będzie ze 100, to my sobie elegancko zobaczymy, jak w całej Polsce, a może i na świecie gdzieś, ogólnie rozkłada się ten koszt życia tutaj. W sensie tutaj, w świecie, nie? Tam, gdzie mieszkacie. Może zobaczymy sobie, jak w Polsce będzie można porównać. No ciekaw jestem. Wielkość mieszkania, czynsz, wielkość czynszu i rok budynku, bo to też ma od siebie jakieś tam zależności. Im starszy, tym więcej się psuje. Tak upraszczając. Dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy sobie przy kawce i herbatce. Czy ja wcześniej powiedziałem, że to miasto to jest małe miasto? Pomyłka totalna. Ponad 400 000 ludzi. Ogromny ośrodek, powiedziałbym, handlowo-naukowy, kulturowy, ze względu na to, że jest tutaj kilka uniwersytetów. Niegdyś też Twer leżał na przecinających się szlakach handlowych, bo tutaj są dwie rzeki. Jest rzeka Twer, od której się wzięła nazwa miejscowości historyczna, i oczywiście ta rzeka Twer wpada do Wołgi, czyli najdłuższej rzeki w Europie. A teraz jesteśmy, szanowni państwo, w takim centrum. Centrum życia miasta, centrum życia miasta. Idziemy do muzeum. Proszę zobaczyć. Trochę ludzi jest. Ale tak nowocześnie. Kierowniku, czego ty się spodziewałeś? Że co tutaj będą bizony biegały? Miasto jak miasto, nie?
centrum. Jakaś wystawa fotograficzna. Dom Miłosierdzia. Troszkę historii, że tak powiem, zapakowane w centrum. O, cerkiew. Cerkow Rożdziestwa Bogorodzicy. No, nieodrestaurowana. Co jest, powiem szczerze, że dość takim nietuzinkowym widokiem, ze względu na to, że tutaj większość takich historycznych miejsc jest najzwyczajniej w świecie odrestaurowanych. Co to jest? Turystyczna, a informacja turystyczna. Tutaj można się ogrzać dla bezdomnych. Patrzcie, pokażę Wam ceny w restauracji. To jest taka prawilna restauracja, Ozorek, tutaj, nie? Na przykład zup kurycia, czyli rosół, 120, czyli jakieś 5-6 zł. I mówimy tutaj na rynku, nie? Okroszka, to już jakaś taka swiekli, nie wiem, pasta, na przykład makarony jakieś kosztuje 15 zł. W restaurancie takim na rynku, takim przy głównym deptaku. Widzicie, Rosja Rosji nierówna. Miasto miastu nierówne i nie można odnosić cen, które były w Moskwie, do tego, co jest poza Moskwą, bo Moskwa charakteryzuje się zupełnie innym klimatem, że tak powiem, ekonomicznym, który wymusza ogromną inflację co roku. Tutaj jakoś to się bardziej trzyma przyzwoitości ludzkich cen. Legenda głosi, że mały kozioł, zaplątując się w linę przytroczoną do dzwonnicy, ostrzegł mieszkańców Tweru nad nadciągającymi wrogami. No i tutaj mieszkańcy tego miasta zostali nazywani kozłami. No i jeden z ludzi w 2008 roku, jakiś tam profesor, zrobił Muzeum Kozła. I to jest chyba jedyne muzeum w całej Rosji i powiedziałbym może nawet w Europie, ale nie, my chyba mamy Muzeum Koziołka Matołka. Ale o co tutaj chodzi? Tutaj w tym muzeum jest około 6 000 eksponatów związanych z kozami. Idę zobaczyć, bo jestem przeogromnie ciekawy, jak to wygląda. Czy wy myślicie, że oni, kurczę, mają tutaj Koziołka Matołka? Bo jeżeli nie mają, to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że muzeum jest kompletnie niekompletne. Zgodzicie się ze mną? Tutaj mamy jakąś wyklejankę, ale nie można tam podejść bliżej. Dobra, wchodzimy. Muziej Koza. Czynne. Kod kulturowy. Czyli w dzisiejszym świecie, jak ktoś do ciebie mówi ty koźle, to myślisz sobie, że mówi do ciebie, bo chce cię obrazić. A przez 700 lat, tak jak tutaj pani mi powiedziała, nazywanie kogoś kozłem to było nazywanie kogoś w sposób taki przyjemny. Muzeum powstało i idea powstania muzeum ma za zadanie tak jakby poprawienie wizerunku kozła i słowa kozioł. To jest 60, że tak powiem, znaczeń słowa kozioł. I teraz patrzcie na to. Czy tutaj jest coś nawiązującego do Polski? Czy z jakim miastem może, albo z czym kojarzy wam się kozioł w kontekście Polski? Jest w sumie jedno miasto, które jest charakterystyczne z kozłem. W herbie nawet ma 2 kozły, jak dobrze pamiętam. Podchodzę, pokazuję i pozdrawiam wszystkich poznaniaków. Jesteście tutaj w Muzeum w Twerze w Rosji. Proszę bardzo. Zobaczcie, są przeróżne figurki. Taka ceramika biało-niebieska jest fantastyczna. Tutaj na przykład też są łyżki z nóżkami kozimi, jakieś widelce, jakieś, nawet nie wiem, do czego to może służyć. Na przykład nie mam pojęcia, do czego to może służyć, ale tych eksponatów jest cała masa. Zobaczcie na to. Wizerunek kozła, nie można tego ominąć, jest bardzo znany w afrykańskich tradycjach. Proszę zobaczyć, tutaj mamy nigeryjską maskę z lat 60. Tutaj mamy z Gwinea-Bissau, też z lat 70. blisko. Tutaj na przykład jest maska z Senegalu. No i tutaj na przykład jest z Burkina Faso, czyli z serii, z której ostatnio byliśmy. I trzeba zaznaczyć, że tam kozy to jest
podstawa egzystowania społeczeństwa. Wieszak na ubrania. Chyba na kapelusze bardziej. Jest taki kozik nóżek. Tutaj jest kozioł gentleman, ale to jest dość ciekawe. Tutaj jak zerkniecie sobie, zobaczcie. Tutaj macie list do, chyba pocztówkę, list miłosny. I tutaj jest napisane 1916 rok, twój kozlow, twój kozioł. Czyli jak widzicie już 100 lat temu słowo kozioł oznaczało co innego niż dzisiaj. Tak jak wspomniałem na początku, ten kod kulturowy się drastycznie zmienił. Tutaj czekajcie, pokażę wam kozy. Zerknijcie sobie. Tylko nie głaskajcie, tak? Widzicie? Jak dużo tych kóz? Kozioły. Trzeba też powiedzieć, że kozioł w folklorze rosyjskim, ogólnie w krajach słowiańskich, to symbol takiej wytrwałości i upartości. Uparty jak kozioł. Znacie to powiedzenie. Czasami pewnie do swoich dzieci mówicie, albo do swojego rodzeństwa, braci i sióstr. Ale faktycznie, kozy są uparte, wytrzymałe. Podarek od jednego z ludzi, zobaczcie. Когда я возвращаюсь в Тверь, где столько пережил и прожил, мне кажется, я открываю дверь, чтобы оказаться снова в прошлом. Когда я приезжаю в Тверь, душа моя восторгом полнится березовым веселым языком. Tutaj baszmaczki, takie alladynki. Zobaczcie na tą czapkę taką z rogami i z uszami. Ale jak ja bym taką miał na autostopie w podróży, momentalnie. Jeszcze z taką różyczką plus 4 do szybkości łapania. Zobaczcie, też są ogólnie motywy pieniędzy, gdzie występuje kozioł. Nepal, Zambia w Afryce, Pakistan. No, ten kozioł górski. Kiedyś właśnie widziałem gościa, który polował na tego kozła górskiego. Naprawdę ekstremalnie ciężko jest zobaczyć go, upolować tym bardziej. Oczywiście jest na liście czerwonej jako gatunek zagrożony. Ale ludzie polują, no. Co to jest w ogóle za ten? Skąd ten banknot? To jakiś stary banknot z 1921 roku. Szanowni Państwo, będziemy kończyć i uciekamy dalej. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Słuchajcie, zakończyliśmy wizytację w Muzeum Kozła. Pan nawet tutaj w muzeum mówi do mnie, jeszcze Polska nie zginęła w języku polskim. Pytam, czy pan mówi po polsku? On mówi, nie, ja tylko rozumiem język polski. No, i jak się podobało Muzeum Kozła? Nie byłem nigdy w takim. Fajnie, że w ogóle mają taki, wiecie, eksponat z Polski, nawiązujący do Polski, ale mogliby też mieć koziołka Matołka. Można śmiało powiedzieć, że Twer jest spokojnym miastem, wielkościowo porównywalnym poniekąd, no większym od Białegostoku. Kamienice, zobaczcie w centrum. Ciekawy to jest przeskok, bo z reguły, wiecie, zobaczyć tak na przykład w centrum blachę, taką w taki właśnie sposób wkomponowaną, jest ciężko, a tutaj mamy. Ciekawy przeskok, taka autentyczność w tym wszystkim, nie? Bo to też nie chodzi o to, żeby świat zmieniać na to, żeby on pięknie wyglądał. Świat ma być praktyczny, to co nas otacza ma być praktyczne i użyteczne, a nie wyglądające pięknie. Pewnie się zastanawiacie, gdzie tak idziemy. No idziemy się przywitać z Leninem, który jest wszędzie obecny, a za Leninem jest rzeka Wołga. A z rzeką Wołgą związanych jest kilka takich ciekawych informacji, które przestały być aktualne w XXI wieku. W XX jeszcze były aktualne, ale to za chwilę na spokojnie, moi drodzy. Wszystko po kolei. No to lecimy. Proszę bardzo. To chyba będzie jeden z bogatszych reportaży, który upamiętnie, no Holender tutaj na Afrykańczyka nie przeskoczy. Ale już kilku tutaj widziałem delikwentów. Nigeria, Senegal. W klapeczkach popinają, czaicie? To jest niesamowite, że ziomki z Afryki
w Rosji przy minus, zaraz będzie minus na dniach, albo może tam za 2 tygodnie, a oni w klapeczkach popierdzielają. Czujecie? Nie czaję motywu. Jak to możliwe? W sensie możliwe, jak widać jest, ale w sensie dlaczego? Zobaczcie, jak wspominałem wam wcześniej w Moskwie, że GPS szalał. Nie dało się w ogóle użyć GPS-a. No to tutaj już jest ok w zupełności. Moskwa cała zagłuszana sygnałem, który rozprasza GPS. A szczerze to wam powiem, że sam się zastanawiałem, że jak będę w Moskwie, to na przykład Moskwa w praktyce i w teorii może być ostrzelana, nie? No bo zobaczcie, z jednej strony Rosjanie strzelają i na Kijów, i na Charków, nawet były gdzieś tam ataki na Lwów, więc dlaczego też nie mogłoby być w drugą stronę? Czemu nie uderzyć w serce Rosji, czyli w Moskwę? Chyba do tej pory się nie udało z tego wszystkiego, jak dobrze kminie. No i gdzieś tam taki wewnętrzny lęk był przed tym. No dobrze, dochodzimy teraz do najdłuższej rzeki Europy, czyli można powiedzieć, że to niegdyś była autostrada, moi drodzy, tak jest. Proszę zobaczyć, już się odwracam i już pokazuję. Z kierownikiem to i nawet w Rosji Wołgę zobaczycie. Aha, Wołga, rzeka, niczym autostrada, przez którą wożono, dostarczano zboża, jęczmienie, owies, drewno konstrukcyjne, drewno do opału, suszone ryby, do Moskwy, do Sankt Petersburga. Moi drodzy, wszystko tutaj szło, włącznie z ludźmi, żeby była jasność, służyła do przemieszczania się. Szybciej było przemieścić się rzeką niż drogą, moi drodzy. Tylko żebyście mi nie myśleli, że Wołga ogólnie dopływa do Petersburga i do Moskwy. Nie. Chodzi o to, że Wołga ogólnie, moi drodzy, łączy, że wchodzą do niej dopływy. I tym samym po prostu można było połączyć ten transport i doprowadzić produkty do punktu docelowego. Idziemy do mojego ziomka, Moskiewska 1. Tutaj mój ziomek już na mnie czeka. No i co? I będzie herbatka i będą pogaduszki o życiu w Twerze. Zbliża się koniec dnia, zbliża się koniec odcinka. Wielkim sandałem, wielkim trzewikiem, moi drodzy, w sumie już jest koniec odcinka i tym kozłowym akcentem dzisiaj zamykam tenże epizod z miasta Twer, z Rosji. Ciekaw jestem waszych odczuć tego małego miasteczka, tego klimatu tutaj. No jest, powiedziałbym, jest coś, po co przyjechałem tutaj na wschód. I ten jesienny urok dodaje takiej nostalgii, szczerze powiedziawszy. No więc, moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby to wszystko się dobrze darzyło. Więc trzymajcie się ciepło, wypijcie za mnie dobrą herbatkę i zjedzcie coś dobrego, bo to ważne. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Czołem.